Cześć! Żadne auto z kompaktowych aut, które są dostępne na polskim rynku, nie jest aż tak cyfrowe jak on. To zaskakujące dla lojalnych użytkowników dotychczasowych generacji Golfa, ale właściwie można było się tego spodziewać w dobie, kiedy wszyscy posługujemy się smartfonami, kupujemy wszystko online i ciągle potrzebujemy jednak wsparcia, na przykład podczas jazdy różnych aplikacji, no to po prostu jest to już normalne. Czy tego chcemy, czy nie, Volkswagen Golf musiał przejść taką rewolucję, chociaż na zewnątrz tego nie widać. Niektórzy mówią, że życie jest za krótkie, żeby jeździć Golfem. Takim Golfem 7,5 generacji, bo przecież to jest bardziej lifting 7 niż pełnoprawny nowy model. Tak mówią. A jednak 8 to nowa generacja. Warto wspomnieć na przykład, że mocno popracowano tu nad aerodynamiką karoserii, dzięki czemu obniżył się współczynnik oporu powietrza CX, a to zawsze przekłada się na mniejsze zużycie paliwa. Maskę zdobią miłe dla oka przetłoczenia i odświeżona grafika logo. Przeprojektowano też lusterka. Golf 8 został osadzony na zmodernizowanej płycie MQB i otrzymał ładne 18-calowe felgi. Uroku dodaje żywy kolor nadwozia, lime i yellow. Z tyłu zastajemy urodziwy wzór lamp LEDowych, typowy dla Golfa. Z daleka nawet w nocy od razu poznamy, że jedzie flagowiec Volkswagena. Oczywiście wkomponowano tu dynamiczne kierunkowskazy. Ogromna antena od GPS i radia daje jasny komunikat, że łączność ze światem jest w nowym Golfie priorytetem. Auto ma reflektory, których linia jest nisko poprowadzona, a wyglądają, jakby były groźnie przymrużone. W standardzie Volkswagen oferuje tu LEDy, a w bogato wyposażonej wersji Style otrzymamy oświetlenie LED Plus z funkcją automatycznej regulacji i doświetlaniem zakrętów jako dodatkową opcją lamp przeciwmgłowych. Moją testówkę wyposażono jednak w opcjonalny system IQ Light, czyli reflektory matrycowe z 22 diodami. Za takie oświetlenie naprawdę warto dopłacić. Działa rewelacyjnie. Ja jednak nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę między tymi reflektorami opcjonalny pas diod, który będzie występował jako ozdobny element osłony chłodnicy w odmianie GTI. Kluczyk. Jeden z moim zdaniem najładniejszych wśród kompaktowych samochodów dostępnych na polskim rynku. Wygląda bardzo elegancko, zupełnie jakby przynależał do samochodu z klasy wyższej. No i jest pokryty fortepianową czernią, co z jednej strony ładne, ale z drugiej strony niepraktyczne, no bo będzie się rysował gdzieś w kieszeni. Może niestety podczas eksploatacji ulec porysowaniu, ale to powód, aby pojawiły się pewnie jakieś urodziwe pokrowce, żeby zapobiec temu niszczeniu. No i co fajne, podchodzimy do samochodu, nie musimy nic naciskać, możemy mieć kluczyki po prostu w kieszeni czy w torebce i auto automatycznie się otwiera samo. Wystarczy po prostu się do niego zbliżyć. Fajne i widziałam to jedynie w nowym Peugeotie 208. Bagażnik ma pojemność 370 litrów z subwooferem pod podłogą lub 380 litrów z kołem zapasowym. Po złożeniu foteli można uzyskać 1237 litrów na pochowanie bagaży, a to już całkiem sporo. Kształt kufra jest ustawny. Są uchwyty na siatki zakupowe, regulowana w dwóch położeniach podłoga, gniazdko 12V i schowek na narty. Klapa bagażnika jest otwierana i zamykana naszą siłą fizyczną, co w najdroższej wersji wyposażenia nieco mnie dziwi. Zajrzyjmy pod maskę, bo to tutaj właśnie kryje się nowinka. No i moi drodzy, zastajemy tu niestety zwykłą podpórkę. Zamiast siłowników, które były w Golfie 7 generacji, no prawdopodobnie trzeba było po prostu gdzieś szukać oszczędności. Szkoda. Jednostka typu Might Hybrid dostępna jest w 3 wariantach mocy: 110, 130 i 150 koni mechanicznych. Można sobie wybrać jednostkę o tej samej pojemności i momencie, parametrach przyspieszania, prędkości maksymalnej, ale bez hybrydy. Będą też 2 silniki wysokoprężne 2.0 TDI, właściwie te same, które są w Passacie, czyli o mocach 115 i 150 koni.
Ponieważ pod maską pracuje tu miękka hybryda, to rozruch odbywa się za pośrednictwem alternatora napędzanego paskiem zębatym. Silnik uruchamia się cicho i bez szarpnięć, także wtedy, gdy używamy start-stop. A ten, zwykle denerwujący wielu kierowców system, reaguje tu błyskawicznie, jak tylko damy mu cynk lekkim ruchem prawej stopy, że chcemy ruszać. Pod maską mojego egzemplarza ciężko pracują 4 cylindry w 1,5-litrowym silniku o mocy 150 koni. Alternator pełni tu funkcję silnika elektrycznego. 48V instalacja odzyskuje energię z hamowania i magazynuje ją w akumulatorze litowo-jonowym, zlokalizowanym zresztą pod przednim siedzeniem pasażera, a gdy przyspieszamy z niskich obrotów, także otrzymujemy dodatkowy zastrzyk energii. Może się wydawać, że zaraz zasiądziemy w samochodzie, który dobrze znamy, ale tak było w poprzednich generacjach nowego Golfa. Teraz jest tu tyle nowinek, że naprawdę można się zdziwić. Zwróćcie uwagę na przykład na ten zagięty kokpit i róg, który tutaj wystaje. Mój wysoki kolega bardzo boleśnie przydzwonił w to miejsce. Ja nie miałam takiego problemu. Fotele są naprawdę wzorowe, nazywają się Ergo Active. Ja mam je wykonane w połączeniu tkaniny i alkantary. Wszystko utrzymane w jasnych barwach, więc bardzo mi się podoba. Jest tu po prostu jasno i przyjemnie. Fotele są o dziwo wyposażone w pamięć, co jest moim zdaniem totalnie niespotykane w tym segmencie samochodów. Przywędrowało z wyższych klas. Mam tutaj możliwość również włączenia moich ulubionych masaży. Wysuwana jest ta dolna część siedziska, co na pewno docenią wyżsi, powiedzmy, kierowcy. Oczywiście to się już robi ręcznie, całość elektrycznie, ale to ręcznie. No i jest to fajna funkcja, mianowicie jak wyłączamy silnik, to automatycznie odjeżdża fotel, żeby po prostu ułatwić wysiadanie, ale jest to jednocześnie wada, ponieważ później niestety już nie podjeżdża do tego ustawienia, które było poprzednie, więc trzeba po prostu się przysunąć samemu. Na szczęście tę opcję można po prostu wyłączyć z poziomu menu. Nowy Golf ma pełno schowków, a te w drzwiach są wyłożone filcem. Poza tym, że nie porysujemy przez to plastiku, to przede wszystkim nic w tych schowkach nie będzie denerwująco brzęczeć, na przykład klucze. Także w schowku przed fotelem pasażera przydałby się filc, tak jak to było w 7, ale tu już tego miękkiego materiału poskąpiono. Szkoda natomiast, że zrezygnowano ze schowka z lewej strony przy kierownicy, który był w poprzedniej generacji, a przydawał się na drobiazgi. Na środku pozostawiono na szczęście duży kontener na napoje i nieduże przedmioty oraz dość głęboki schowek w podłokietniku. Jest też mała, wąska rynienka przy skrzyni, idealnie mieszcząca szminkę lub błyszczyk. W głębi tunelu możemy indukcyjnie ładować telefon lub skorzystać z 2 złączy USB-C. Niestety starego typu USB tutaj już nie uświadczymy. Cieszy też dodatkowa siatka od strony pasażera na tunelu środkowym, która zdaje się przywędrowała ze Skody Volkswagen Simply Clever. Jakość spasowania czy użytych materiałów nie budzi moich zastrzeżeń. Przeskakujemy do tyłu i tutaj siedzę za sobą, czyli za kierowcą o wzroście 1,70 m i popatrzcie, mam naprawdę sporo miejsca na nogi, całkiem dużo nad głową i na wysokości ramion. Siedzi się tu bardzo wygodnie. Co fajne, na panelu centralnym mam regulację temperatury. Uważam, że to jest bardzo przydatna rzecz. Pod spodem 2 wejścia USB-C. Niestety USB-A już nie ma. Przede mną fajna rzecz moim zdaniem. 2 kieszonki, które na przykład zmieszczą smartfona. Tutaj spokojnie tablet albo jakaś książka wejdzie. Z boku w drzwiach znowu wyłożone filcem te duże kieszenie, natomiast na górze no niestety twardy dość plastik. Lampki dotykowe, fajny bajer. Wystarczy je dotknąć, nie ma żadnego włącznika. No i na środku oczywiście między fotelami w podłokietniku 2 uchwyty na kubki.
Linia zmiany biegów wygląda bardzo podobnie do tej z 911, ale właściwie jest to miniaturka tejże. Wygląda bardziej jak joystick, szczerze mówiąc, i tak też działa. No i oczywiście to przy założeniu, że mamy auto wyposażone w DSG. Natomiast w wersjach manualnych też wygląd dźwigni jest zmieniony, jest nowy. Kierownica jest bardzo gruba, tak jak lubię, bardzo pewnie się ją trzyma i jest to przyjemna skóra, także wszystko tu działa tak jak trzeba. Manetki są takie jak w 7, ale już przyciski są zmienione, ich wygląd i taka architektura, można powiedzieć. I całe szczęście, bo dzięki temu szybko można coś zmienić za pomocą przycisków, a nie tak jak tutaj, i o tym za chwilę będę mówić, wszystko cyfrowo czy dotykowo. Także i głośność, i stacje, czy jakieś podstawowe funkcje samochodu zmienimy dzięki tym przyciskom. W lewym kierunkowskazie jest zlokalizowany jeden przycisk, który łączy wiele funkcji. To jest przycisk do Travel Assist, gdzie możemy ustawić sobie front lane, side assist albo na przykład odstęp właśnie w tempomacie od poprzedzającego samochodu, czy wyłączenie bądź włączenie rozpoznawania znaków drogowych. Bardzo wygodne, że to jest wszystko pod jednym przyciskiem. Cała deska jest utrzymana w czarnym połysku, który, od razu pewnie skomentujecie, że się kurzy, rysuje, palcuje jak nasze smartfony i to wszystko niestety jest prawdą. Ale moim zdaniem to jest bardzo elegancki wygląd rodem z droższych samochodów, więc można się tu poczuć nieco lepiej niż w zwykłym kompakcie. Gdy ekrany nie działają, widać ich łączenie, które według mnie nie wygląda zbyt estetycznie. Niżej na desce mamy plastikowy element udający szczotkowane aluminium. Łukowato zagięty kokpit jest zwrócony ku kierowcy. Dość nisko umieszczono nawiewy, a pomiędzy nimi obsługę kilku najważniejszych funkcji zlokalizowanych na panelu dotykowym wokół, o dziwo, ale to wynika ze względów bezpieczeństwa, tradycyjnego przycisku świateł awaryjnych. Mamy tu sterowanie klimatyzacją. Po lekkim dotknięciu uruchamia się menu klimy z kilkoma ciekawymi opcjami. Jest klasyczna obsługa nawiewów, Air Care, czyli zaawansowany system oczyszczania powietrza i najfajniejszy ze wszystkich Smart Climate z zaprogramowanymi trybami m.in. do ogrzewania nóg czy rąk. Czy tego chcemy, czy nie, wraz z nowym Golfem nastał koniec wygodnego korzystania z przycisków i pokręteł. Ich ciągłe zmiany położenia skutkowały sporymi kosztami związanymi z przeprojektowaniem całej konsoli centralnej. Teraz wystarczy odpowiednia aktualizacja i funkcje, które są gdzieś pochowane i uprzykrzają życie kierowcy, pojawią się nagle na głównym ekranie. Ku mojemu zaskoczeniu podgrzewanie tylnej szyby i nawiew przedniej umieszczono z lewej strony, jak chyba w żadnym innym samochodzie, który znam. Oczywiście na panelu dotykowym, a jakże. Żeby włączyć z kolei na przykład podgrzewanie siedzeń, trzeba przejść do ekranu środkowego, wymacać odpowiednie miejsce i dotknąć 2 razy. No i musimy spojrzeć w ekran, aby się upewnić, że ogrzewanie jest na pewno włączone oraz w jakim stopniu z 3 dostępnych. Po prostu nie ma potwierdzenia, poza wizualnym, że jakąś czynność zrobiliśmy na pewno. Ten ogromny panel, niektórym nieco przypominający wielki tablet, składa się z 2 ekranów, 10-calowego na środku i ponad 8-calowego przed oczami kierowcy, oba o świetnej rozdzielczości. Obsługuje się je po krótkim szkoleniu całkiem intuicyjnie, jednak poszczególne polecenia są wykonywane z wyczuwalnym opóźnieniem, zarówno jeśli chodzi o działanie np. Apple CarPlay, czy o obsługę nawigacji, czy audio. Kilka dni temu przesiadłam się do Golfa z Touarega, którego swoją drogą uwielbiam, i tam wszystko działało błyskawicznie. Zastanawiam się, jak będzie obsługiwać się ten panel zimą, na przykład w grubszych skórzanych rękawiczkach, zwłaszcza pola do zwiększania temperatury czy głośności audio. Podobnie źle może być z tym na nierównościach, kiedy ręka fruwa na wszystkie strony i ciężko trafić w wąskie określone miejsce. Nie mamy tu haptycznej informacji zwrotnej, więc wciąż trzeba się upewniać, że coś się włączyło. No i bardzo długie paznokcie u kobiet, kierowców, też mogą utrudniać obsługę tych miejsc na dole ekranu. A praktycznie wszystko obsługujemy tu za pomocą ekranu dotykowego. Nawet na suficie z przodu i z tyłu lampki są dotykowe, ale to akurat fajny bajer. Jeśli jeszcze mało nam tu cyfrowości, zawsze możemy sobie dorzucić porządny head-up display, normalny wyświetlacz przezierny na szybie, a nie żaden wysuwający się plastik. Niestety,
nie będzie można tutaj zamówić analogowych zegarów. Wszystko jest tu cyfrowe, haptyczne, dotykowe. Tym samym Volkswagen niestety odcina się moim zdaniem grubą kreską od naprawdę swoich lojalnych użytkowników, czyli osób starszych. Obawiam się, że na przykład moja 75-letnia mama nie odnalazłaby się tutaj zbyt szybko, albo musiałaby przejść ze mną na przykład jakieś półgodzinne szkolenie, żeby to wszystko jakoś zrozumieć i zaakceptować ewentualnie. Z analogowych przycisków właściwie zostało bardzo mało, bo mamy to zlokalizowane tutaj na panelu centralnym i jest to auto hold i przycisk bądź wajcha po prostu elektronicznego hamulca postojowego. I tyle. Być może Volkswagen rzeczywiście tnie koszty, bo dużo taniej jest obecnie wyprodukować panel dotykowy i przerzucić całe sterowanie czy wyświetlanie na ekran główny, niż wyprodukować kilka potencjometrów z osobnym podświetleniem i wyświetlaczem. Przebywanie we wnętrzu uprzyjemnia za to dobre audio. Tu też zaszła zmiana dostawcy z Dyna Audio na Harman Kardon. Pasażer musi się przyzwyczaić do obsługi potencjometru z poziomu panelu dotykowego, czyli nie ma tu już pokrętła regulacji głośności, a kierowca obsłuży to szybciej z poziomu kierownicy. Bardzo miłe jest też przebywanie we wnętrzu 8 oświetlonym w ulubionych kolorach. Do wyboru są 32 barwy. Panele oświetleniowe są też zamontowane z tyłu. Kolory można ustawiać inne na wysokości ramion, inne na wysokości nóg. A jak nam się nie chce kombinować, to wystarczy wybrać funkcję Mood, czyli nastrój, i zastosować ustawienia przewidziane przez producenta. Całkiem ciekawe. Z cyklu warto wiedzieć, zanim ruszysz, usiądź spokojnie i wszystko ogarnij sobie, mówiąc potocznie, na spokojnie, czyli sprawdź ustawienia swoich ulubionych systemów, włączanie, wyłączanie. Sprawdź obsługę tych wszystkich przycisków i zapoznaj się z panelem dotykowym. Ja niestety tego nie zrobiłam i spędziłam 5 minut podczas jazdy po prostu w popłochu szukając wyłączania Lane Assist, który jest fajny na autostradzie, ale w mieście mnie denerwuje. Podobnie było ze Start-Stop. Trzeba się zagłębić po prostu w to menu i jak już wiesz, jak to wszystko działa, możesz spokojnie ruszać. Jest wtedy bezpieczniej. Ja przez te 5 minut przyznaję, że zachowywałam się tak, jakbym pisała SMS-a na smartfonie, a przecież jest to zabronione. Odrywałam naprawdę często wzrok od drogi, żeby zobaczyć, co gdzie jest. Także jak już przeszkolisz się, wtedy śmiało ruszaj i będzie to na pewno bezpieczniejsze, a sama obsługa stanie się po prostu po chwili przyzwyczajenia w miarę intuicyjna. Podoba mi się sposób, w jaki nowy Golf się prowadzi, bo prowadzi się bardzo pewnie, stabilnie. Na zakrętach szybko pokonywanych jakoś znacząco nie buja nadwoziem na boki, co jest bardzo przyjemne, ale właściwie to wszystko przypomina mi jazdę i sposób oddawania, że tak powiem, wszystkiego z zawieszenia, tak jak w 7, choć mam wrażenie, ale to tylko wrażenie, że ten zawias jest tutaj nieco bardziej komfortowy i na przykład Ford Focus wypada moim zdaniem tutaj nieco lepiej. Jeśli chodzi o układ kierowniczy, ten standardowy jest o stałym przełożeniu, jest dość bezpośredni, ale dla chętnych i takich, którzy wolą nieco bardziej dziarsko się poruszać po drogach, to wypada dopłacić do tego progresywnego układu kierowniczego, który daje bardziej konkretne informacje co do tego, co się dzieje na styku podłoże i opona. No i ma jeszcze tę zaletę, że od skrajnych położeń kierownicy są 2 obroty, więc manewrowanie na parkingu jest po prostu przyjemnością. Podoba mi się wyciszenie wnętrza w nowym Golfie, ponieważ ewidentnie przekłada się na brak zmęczenia kierowcy na przykład na dłuższych dystansach. Zwłaszcza jeśli chodzi o takie właśnie miejskie, podmiejskie prędkości. No już na autostradzie są szumy, być może przez te przeprojektowane lusterka, nie wiem, może to ma jakiś wpływ, ale nie jest to w każdym razie męczące przy tych naszych polskich przepisowych prędkościach 140 km na godzinę. I na pewno konkurenci jednak są nieco w tyle, jeśli chodzi o wyciszenie wnętrza.
Golf prowadzi się bardzo przewidywalnie, czyli dokładnie tak, jak oczekują od niego jego stali użytkownicy czy potencjalni klienci, lojalni klienci. Ci raczej nie potrzebują jakichś skoków adrenaliny za kierownicą, ale gdyby chcieli, no to wystarczy na panelu tym dotykowym przy awaryjnych nacisnąć przycisk Mode i wybrać tryb Sport. Wówczas reakcja przepustnicy na dodanie gazu jest szybsza, jest bardziej bezpośredni układ kierowniczy, amory się usztywniają, wszystko działa jak trzeba. Możemy też oczywiście pchnąć skrzynię, dźwignię do tyłu i uzyskujemy wówczas tryb Sport skrzyni. Sama DSG, no nie wiem, czy w ogóle można mieć lepszą skrzynię w segmencie kompaktowym, także nie mam nic do dodania. Po co komu miękka hybryda i w ogóle wsparcie elektryczne w tych samochodach? Przede wszystkim dlatego, żeby start-stop uruchamiał się błyskawicznie, bez zbędnych opóźnień. Rzeczywiście działa to cichutko i ja, która zwykle start-stop jednak wyłączam, tutaj nie czuję takiej potrzeby. Po prostu dzieje się to bezszelestnie, bardzo płynnie i tak jak powinno, moim zdaniem. Po drugie, ta miękka hybryda daje doładowanie z niskich obrotów, więc ten samochód nie ma turbodziury. A po trzecie, no jest tu odzysk energii z hamowania. Ta cała energia jest kumulowana w akumulatorze litowo-jonowym, który zresztą zdaje się właśnie tutaj znajduje się pod fotelem pasażera. Jak to działa? Ano tak, że zdejmujemy nogę z gazu i auto na takim biegu jałowym sobie jedzie. Właściwie może też odłączać w tym trybie żeglowania 2 cylindry. No i oczywiście to się przekłada na zużycie paliwa. Volkswagen nawet twierdzi, że jest tu zmniejszone zużycie o 10% w stosunku do takiego konwencjonalnego silnika TSI. Także chyba warto jednak zainwestować w miękką hybrydę. Jak jesteśmy już przy wynikach zużycia paliwa, no ja osiągnęłam przy takiej w miarę normalnej jeździe 6,4 litra na 100 km ku mojemu zdziwieniu. Przy bardziej dynamicznej, no takiej już powiedzmy na trybie sport, no podchodziło to prawie pod 8 litrów. A przy jeździe autostradowej, gdzie jechałam 140 równo, to było około 7 litrów, nieco mniej niż 7 litrów, więc uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Dzięki działaniu systemu Car2X, czyli wczesnego ostrzegania przed potencjalnymi zagrożeniami na drodze, auta grupy Volkswagena komunikują się między sobą i dedykowaną infrastrukturą, by w czasie rzeczywistym poinformować kierowcę o ewentualnych przeszkodach na drodze. System monitoruje czujniki w samochodach przy zachowaniu dystansu między nimi do 800 metrów, no i utratę przyczepności, warunki pogodowe, korki czy informacje o robotach drogowych i przekazuje je do innych kierowców nawet kilkanaście kilometrów dalej za pomocą wielu aut. System teoretycznie działa już w całej Unii. Auto prowadzi się pewnie, przez nierówności sprężyście, niezbyt sztywno, raczej komfortowo. Przednie zawieszenie oparto na kolumnach MacPhersona, a z tyłu w silnikach o mocy do 150 koni mamy belkę skrętną. Z mocniejszymi jednostkami oraz w konfiguracji z napędem na 4 koła możemy się spodziewać droższego tylnego zawieszenia wielowahaczowego. Golf na bieżąco reaguje na to, co się dzieje pod kołami bez naszej ingerencji, choć możemy mieć na to wpływ. Zamontowano tu usprawnione DCC, które analizuje naszą energię przy przyspieszaniu, skręcaniu lub hamowaniu. Jeśli jedziemy dynamicznie, ustawi tak zawieszenie, aby było w miarę sportowo. Warto wiedzieć, że każde koło ma tu odrębną regulację tłumienia amortyzatorów. Można ją oczywiście narzucić, wybierając tryby lub korzystając z nowego trybu Individual, w którym możemy ustawić jeszcze twardszą pracę amortyzatorów niż to jest przewidziane w trybie Sport lub jeszcze bardziej miękkie tłumienie niż jest to zaprogramowane w trybie Comfort. Aby zmienić tryb, trzeba sięgnąć do panelu w okolicach włącznika awaryjnych. To oczywiście kwestia przyzwyczajenia, aby robić to bez odrywania wzroku od drogi. Menu trybów wyświetla się wówczas na ekranie środkowym, więc aby wybrać odpowiednią opcję i tak musimy spojrzeć w bok.
Moja testowa wersja Style jest bazowo o około 5000 zł droższa od najbogatszej odmiany 7 z końca produkcji i nafaszerowana opcjami, za które w 7 trzeba było dopłacić. Ten egzemplarz kosztuje 114 000 w podstawie, a z opcjami aż 145 000. Cóż, to sporo, ale Golf jest tak dobry, jak tylko Golf potrafi być. Z każdą nową generacją jest coraz lepszy. Dla mnie to niezaprzeczalne. Auto z silnikiem 1.0 TSI o mocy 90 koni mechanicznych i kilkoma systemami wsparcia w standardzie zaczyna cenowy rozbieg od kwoty 69 490 zł, choć w konfiguratorze zaczynasz zabawę od 74 000 zł. Do wyboru mamy 4 wersje wyposażenia: Golf, Life, Style i R. W ciągu roku pojawią się kolejne odmiany Golfa: Kombi, GTI, GTI TCR, GTD, GTE z hybrydowym układem napędowym typu plug-in. Już dziś można też zamawiać Golfa w wyjątkowo ładnym wydaniu Airline. Może rzeczywiście nowy Golf jest ewolucją 7, ale wewnątrz to absolutna rewolucja. Mi ta cyfrowość Golfa się podoba, choć ewidentnie potrzeba czasu, żeby ją zrozumieć i zaakceptować. Ma oczywiście swoje mankamenty, no ale przecież nie od razu Kraków zbudowano. Ktoś musiał być odważny i pierwszy i ja Volkswagena za to bardzo szanuję. A Golf moim zdaniem jest najbardziej cyfrowym, ale też najciekawszym kompaktem w tej chwili na polskim rynku. I ktoś, kto lubi niemiecką motoryzację, z pewnością go polubi.